W dzisiejszym materiale przedstawię Wam historię o pewnym mężczyźnie i jego starym zegarku. To opowieść, która zainspiruje Was do refleksji nad wartościami, które naprawdę liczą się w życiu, ale to tylko początek. Po tej ciekawej historii pragnę podzielić się z Wami 7 praktykami, które pomogą Wam budować większą wartość w oczach innych. Są to proste, ale skuteczne kroki, które możemy wdrożyć w naszym codziennym życiu, aby być bardziej cenionym i wpływowym. Pewien człowiek powiedział do swojego syna przed śmiercią: to jest zegarek, który podarował mi twój dziadek. Ma ponad 200 lat. Zanim ci go oddam, proszę, żebyś poszedł z nim do pierwszego, lepszego lombardu. Powiedz, że chcemy go sprzedać i spytaj, ile za niego mogą zapłacić. Syn za namową ojca poszedł z zegarkiem i już po kilkunastu minutach był z powrotem, mówiąc: oferują za niego $10, bo jest stary i mocno zniszczony. Ojciec poprosił syna, żeby tym razem wziął zegarek i poszedł do pierwszego, lepszego zegarmistrza. Syn wrócił po godzinie, mówiąc: zegarmistrz zaproponował $20 za zegarek, ojcze. Ojciec ponownie zwrócił się do syna: weź ten zegarek i podejdź do pierwszej napotkanej osoby na ulicy i spytaj, za ile kupi go od ciebie. Syn wrócił po 10 minutach i mówi: nikt nie chciał go kupić, dopiero któraś z kolei napotkana osoba zaoferowała $5. Pójdź do muzeum i pokaż im ten zegarek, powiedział ojciec. Po kilku godzinach syn wraca rozradowany. Zaoferowali $1 milion za ten zegarek. Powiedzieli, że to prawdziwe arcydzieło. Jak to w ogóle możliwe? Ojciec odpowiedział: chciałem, żebyś wiedział, że właściwe miejsce i właściwi ludzie docenią twoją prawdziwą wartość. Dlatego nie pojawiaj się w niewłaściwych miejscach i nie denerwuj się, kiedy zostaniesz potraktowany jak śmieć. Ci, którzy poznają się na twojej wartości, będą cię zawsze cenić. Dlatego nigdy nie zostawaj w miejscu i wśród ludzi, którzy nie widzą twojej wielkości. Ta historia idealnie wprowadza w temat własnej wartości w oczach innych. Przed Wami 7 praktyk, które sprawią, że ludzie będą Was bardziej cenić. Praktyka numer 1. Stwórz poczucie rzadkości w swojej obecności. Wszyscy jesteśmy jednostkami niepowtarzalnymi, obdarzonymi wyjątkowymi zdolnościami i charakterem. Wobec tego nasza obecność nie powinna być traktowana jako powszechna czy powszednia, lecz jako rzadki klejnot w morzu codzienności. Stoicyzm przypomina nam, że nasze życie jest ograniczone, a czas, jaki mamy na ziemi, jest krótki i niepowtarzalny. Wobec tego stwórzmy wokół siebie aurę rzadkości poprzez świadome kształtowanie naszej obecności. Poprzez skupienie się na istotnych wartościach, uczciwości, odwadze, współczuciu oraz konsekwentne dążenie do doskonałości w nich, możemy przynosić inspirację i wartość innym. Niech nasze działania będą refleksją naszych wewnętrznych przekonań i moralnych zasad. Korzystając z mądrości stoickiej, zdajemy sobie sprawę z ulotności życia i kruchego charakteru rzeczywistości. Dlatego też niech nasza obecność będzie jak gwiazda na nocnym niebie, jasna, wyjątkowa i niezwykła. Niech nasze słowa i czyny promieniują spokojem, mądrością i dobrocią, pozostawiając ślad na sercach innych. W ten sposób osiągniemy nie tylko szacunek innych, ale również wypełnimy nasze życie głębokim znaczeniem i spokojem ducha. Praktyka numer 2. Unikaj zawsze bycia dostępnym. W świecie, gdzie rozpraszają nas liczne pokusy i wymagania, wartością staje się umiarkowanie oraz zdolność do kontrolowania naszej dostępności. Stoicyzm uczy nas, że nie możemy być dostępni dla wszystkich i wszystkiego w każdej chwili.
Jest to nie tylko niemożliwe, ale także niewskazane, gdyż rozproszenie uwagi pociąga za sobą utratę skupienia i głębi naszych relacji. W naszej nieustannej pogoni za osiągnięciami i spełnianiem oczekiwań innych często zapominamy o jednym z najcenniejszych zasobów – naszym czasie. Stoicyzm naprowadza nas, że czas jest naszym najcenniejszym dobrem, które powinniśmy pielęgnować i wykorzystywać mądrze. Stąd unikanie zawsze bycia dostępnym staje się wyrazem troski o nasze własne dobro oraz szacunku dla wartości czasu. Zamiast pozwalać, aby nasze życie było sterowane przez ciągłe żądania innych, powinniśmy pielęgnować umiejętność wyznaczania granic i bronić naszego czasu jako cennej waluty. Niech nasze decyzje dotyczące dostępności będą oparte na zdrowym rozsądku oraz refleksji nad tym, co jest dla nas istotne i wartościowe. Unikanie zawsze bycia dostępnym nie oznacza odrzucania innych ani izolacji od społeczności. Wręcz przeciwnie, oznacza to świadome zarządzanie naszymi zobowiązaniami i czasem, aby móc bardziej efektywnie wspierać innych oraz być obecni w sposób autentyczny i wartościowy. W ten sposób, poprzez umiejętne wyznaczanie granic i kontrolowanie naszej dostępności, osiągniemy większą skuteczność w naszych działaniach oraz głębsze, bardziej znaczące relacje z ludźmi wokół nas. Stoicyzm przypomina nam, że nasza życiowa misja nie polega na byciu dla wszystkich wszystkim, ale na byciu dla tych, których wybieramy prawdziwymi, autentycznymi i wartościowymi towarzyszami drogi. Praktyka numer 3. Zachowaj poczucie tajemnicy w otaczającym nas świecie. W świecie pełnym hałasu i natłoku informacji wartością staje się umiejętność zachowania poczucia tajemnicy w otaczającym nas świecie. Stoicyzm naucza nas, że nie wszystko musi być zawsze jasne i dostępne dla wszystkich. Istnieje piękno i siła w pozostawaniu nieco nieodkrytym, w ukrywaniu pewnych aspektów naszego życia i myśli przed światem zewnętrznym. Poczucie tajemnicy nie oznacza tajemniczości czy ukrywania się przed innymi, lecz raczej zachowanie pewnej sfery prywatności, która pozwala nam zachować integralność naszej osobowości. W świecie, w którym wszyscy dążą do dzielenia się każdym szczegółem swojego życia na platformach społecznościowych, stoicyzm przypomina nam o wartości intymności i spokoju ducha, który płynie z zachowania pewnej enklawy tajemniczości. Poczucie tajemnicy może być również źródłem inspiracji i kreatywności. Poprzez pozostawanie nieco nieodkrytym zachęcamy innych do bardziej uważnego wsłuchiwania się w nasze słowa i obserwowanie naszych działań. To wiedza, że nie wszystko musi być natychmiastowo ujawnione, co sprawia, że nasze relacje stają się bardziej ciekawe i bogate. Warto pamiętać, że zachowanie poczucia tajemnicy wcale nie oznacza bycia zamkniętym ani odizolowanym. Wręcz przeciwnie, może to sprzyjać głębszym, bardziej autentycznym relacjom, które oparte są na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu. W ten sposób, poprzez zachowanie poczucia tajemnicy w otaczającym nas świecie, nie tylko dbamy o swoją własną integralność i spokój ducha, lecz również przyczyniamy się do tworzenia bardziej wartościowych i znaczących relacji z ludźmi wokół nas. Stoicyzm przypomina nam, że wiedza, która nie jest dostępna dla wszystkich, może być najcenniejszym skarbem, który posiadamy. Praktyka numer 4. Pozwól innym inwestować w Ciebie. Wartością staje się umiejętność pozwolenia innym na inwestowanie w naszą osobę. Stoicyzm naucza nas, że prawdziwa siła tkwi nie tylko w samodzielnym działaniu, ale również w zdolności do akceptacji pomocy i wsparcia od innych ludzi. Pozwólmy innym inwestować w naszą osobę poprzez otwarte przyjmowanie ich wsparcia, rad i uczynków życzliwości.
To nie oznacza uległości czy zależności, lecz raczej gotowość do dzielenia się naszym życiem z innymi oraz otwartej komunikacji. Poprzez pozwolenie innym na zbliżenie się do nas, dajemy im szansę na wyrażenie swojej miłości, wsparcia i szacunku w sposób praktyczny i konkretny. Niech nasza skromność i otwartość na pomoc stanie się źródłem głębszych, bardziej znaczących relacji, które są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Pamiętajmy również, że pozwolenie innym inwestowania w naszą osobę to również wyraz szacunku dla ich własnych umiejętności i doświadczeń. To uznanie, że nie jesteśmy samotnymi wojownikami, ale częścią wspólnoty, która wzajemnie się wspiera i rozwija. W ten sposób nie tylko budujemy silniejsze i bardziej wartościowe relacje, lecz również umożliwiamy sobie rozwój i wzrost jako jednostki. Stoicyzm przypomina nam, że siła tkwi nie tylko w samodzielności, lecz również w zdolności do współpracy i wspierania się wzajemnie jako ludzka społeczność. Praktyka numer 5. Priorytetyzuj swoje potrzeby w pierwszej kolejności. W życiu pełnym rozproszeń i zobowiązań wartością staje się umiejętność priorytetyzacji swoich potrzeb w pierwszej kolejności. Stoicyzm naucza nas, że aby móc efektywnie służyć innym i osiągać nasze cele, musimy najpierw zadbać o siebie i swoje podstawowe potrzeby. Nie oznacza to egoizmu czy zaniedbywania innych, lecz raczej zdrową samoświadomość i dbałość o swój dobrobyt fizyczny, emocjonalny i duchowy. To uznanie, że jesteśmy jednostkami niezależnymi, które mają prawo do własnych granic i potrzeb. Poprzez priorytetyzację swoich potrzeb uczymy się szacunku dla siebie i swojego czasu oraz umiejętności skupienia się na tym, co jest dla nas istotne i wartościowe. Pamiętajmy również, że dbanie o siebie nie jest sprzeczne z troską o innych. Wręcz przeciwnie, gdy jesteśmy w stanie zadbać o swoje własne potrzeby, możemy lepiej służyć innym i być bardziej obecni dla nich w sposób autentyczny i wartościowy. Stoicyzm przypomina nam, że umiejętne zarządzanie naszymi potrzebami to klucz do osiągnięcia równowagi i harmonii w życiu. Praktyka numer 6. Nie czyń innych centrum swojego życia. W świecie pełnym pokus i rozproszeń wartością staje się umiejętność zachowania równowagi i samodzielności, niezależnie od wpływu innych ludzi. Stoicyzm naucza nas, że nie powinniśmy czynić innych centrum naszego życia, lecz raczej zachować głęboką więź ze sobą i swoimi wartościami. Nieczynienie innych centrum swojego życia nie oznacza odrzucania relacji z innymi czy izolacji społecznej, lecz raczej zdrowej samodzielności i niezależności. To uznanie, że nasze szczęście i spełnienie nie zależą od zewnętrznych okoliczności czy ludzi, lecz są wynikiem naszych własnych wyborów i działań. Uczymy się szacunku dla siebie i swoich własnych potrzeb oraz umiejętności samoakceptacji i samorealizacji. To również kwestia odpowiedzialności za własne życie i dobrostan, co pozwala nam być bardziej stabilnymi i odpornymi na wpływy zewnętrzne. W ten sposób, poprzez nieczynienie innych centrum swojego życia, nie tylko dbamy o własną integralność i spokój ducha, lecz również umożliwiamy sobie zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi. Stoicyzm przypomina nam, że prawdziwe szczęście i spełnienie pochodzą nie z zewnętrznych okoliczności, lecz z naszej własnej, wewnętrznej siły i równowagi. Praktyka numer 7. Przestań inicjować każdą rozmowę. W świecie, gdzie komunikacja stała się powszechna i nieustanna, wartością staje się umiejętność powściągliwości i wyboru momentów do rozpoczęcia rozmowy.
Stoicyzm naucza nas, że nie powinniśmy inicjować każdej rozmowy, lecz raczej zachować umiar i skupić się na istotnych, wartościowych dialogach. Nie oznacza to unikania kontaktu z innymi ludźmi czy izolacji społecznej, lecz raczej zdrowej refleksji nad potrzebą i celowością naszych działań. To uznanie, że nasza uwaga i energia są cennymi zasobami, którymi powinniśmy zarządzać mądrze i odpowiedzialnie. Poprzez powściągliwość w inicjowaniu rozmów uczymy się szacunku dla czasu i uwagi innych osób oraz umiejętności skoncentrowania się na istotnych sprawach. Pamiętajmy również, że dialogi z innymi ludźmi są ważne i cenne, ale nie zawsze muszą być inicjowane przez nas. Wręcz przeciwnie, czasami warto dać innym możliwość wyrażenia siebie i swoich potrzeb, co może prowadzić do bardziej wartościowych i autentycznych relacji. W ten sposób, poprzez przestanie inicjowania każdej rozmowy, nie tylko poprawiamy swój wizerunek, lecz również umożliwiamy sobie i innym ludziom bardziej wartościowe i istotne dialogi. Stoicyzm przypomina nam, że mądrość tkwi nie tylko w mówieniu, lecz również w umiejętności słuchania i wybierania momentów do działania. Stoicyzm to nie tylko starożytna filozofia, lecz również niezwykle aktualna mądrość, która może być przewodnikiem w naszym współczesnym życiu. Mam nadzieję, że te praktyki zainspirowały Was do refleksji nad Waszymi wartościami i sposobem działania w relacjach z innymi. Pamiętajcie, że małe zmiany w naszych nawykach mogą prowadzić do wielkich efektów w naszym życiu. Dziękuję za obecność i życzę Wam wielu wartościowych i znaczących chwil w Waszym życiu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Bądźcie mądrzy i trwajcie w dążeniu do lepszej wersji siebie.